Ciekawą propozycją spędzenia weekendu jest podróż do Malagi. To miasto znajdujące się na wybrzeżu Morza Śródziemnego jest pełne historycznych zakątków, a co szczególnie ważne, jest świetnie skomunikowane z wieloma miastami w Polsce dzięki tanim liniom lotniczym. My Malagę zwiedziliśmy bardzo pobieżnie, gdyż naszym docelowym miejscem było Conil de la Frontera na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Pomimo naszego krótkiego pobytu zobaczyliśmy takie miejsca jak Alcazaba, jedna z największych maurytańskich fortec w Andaluzji, rzymski teatr, halę targową, katedrę, która ze względu na niedokończoną prawą wieżę zwana jest jako La Maquinita, czyli jednoręka. W tym filmie troszkę pospacerujemy po mieście i zobaczymy niektóre zabytki z zewnątrz, a niektóre od środka. Wszystkich, którzy są zainteresowani prawdziwą andaluzyjską kuchnią, zapraszamy na andaluzyjski targ z prawdziwego zdarzenia. Mercado Centralne Malaga przez lata zmieniał swoje przeznaczenie. Targ w Maladze był kolejno miejskim bazarem, magazynem, arsenałem, szpitalem wojskowym i elementem koszar, by ostatecznie powrócić do pierwotnego przeznaczenia. Dziś stanowi najlepsze miejsce do zrobienia zakupów. Iberyjską szynkę, jamon iberico, wszystkie możliwe przetwory z oliwek, najświeższe owoce dostarczane z Costa Tropical, to wszystko i znacznie więcej znajdziecie właśnie w Mercado Central w Maladze. Targ w Maladze otwarty jest od poniedziałku do soboty do godziny 14. Kościół Świętych Męczenników to mały kościół, który powstał pod koniec XV wieku po zaadaptowaniu maurytańskiego budynku. Kościół ten wyróżnia się charakterystyczną wieżą i spiczastymi łukami oraz dekoracjami w stylu rokoko. Kościół ten przebudowany został w XVIII wieku i w takiej formie można go podziwiać dzisiaj. Katedra w Maladze może pretendować do miana największej atrakcji Malagi. Świątynia powstawała przez około 200 lat, a jej budowa rozpoczęła się kilkadziesiąt lat po zdobyciu miasta przez siły chrześcijańskie. Obok katedry znajduje się barokowy pałac arcybiskupa. Jest on otoczony kawiarniami i jest jednym z najpiękniejszych budynków w centrum Malagi. Wracając do katedry, wskazać należy, że stoi ona w miejscu dawnego meczetu, który prawdopodobnie zbudowano w miejscu wczesnochrześcijańskiej bazyliki. Aż do końca XV wieku Malaga znajdowała się pod panowaniem arabskim.
Siły chrześcijańskie wkroczyły do Malagi 18 sierpnia 1487 roku. Oblężenie miasta uważane jest za jedno z najbardziej krwawych podczas XV-wiecznej rekonkwisty. Po zdobyciu miasta katolicy władcy zdecydowali o zniszczeniu meczetu i zlecili rozpoczęcie budowy nowej chrześcijańskiej świątyni. Jedynym zachowanym elementem nawiązującym do czasów mauretańskich są ogrody. Podążając śladami starożytnej Malagi, docieramy do Teatru Rzymskiego. Powstał on prawdopodobnie w I wieku i był wykorzystywany przez kolejne 2 lub 3 stulecia. Marmur potrzebny do jego budowy sprowadzali bogaci lokalni kupcy. Około III wieku teatr został porzucony i rozebrano wtedy wiele oryginalnych elementów. O teatrze zapomniano i dopiero w połowie XX wieku, podczas budowy centrum kulturalnego, pracownicy odkryli pozostałości po antycznej budowli. Park w Maladze znajduje się tuż przy porcie. Park zdominowany jest przez zakrzywione alejki, które otaczają i definiują różnych rodzajów wysepki, co pozwala uniknąć wrażenia znajdowania się w sztywnej, prostokątnej powierzchni. Wracając do samochodu, przechodzimy obok Centrum Pompidou w Maladze. Jest to pierwsza siedziba paryskiej instytucji poza Francją.